Trochę czasu minęło, wielu youtuberów już Wam o tym powiedziało, ale jeżeli gdzieś Wam to umknęło, to Hyundai Tucson przeszedł niedawno facelifting. Postanowiłem więc użyczyć rzadko spotykaną w internecie odmianę z bazowym benzyniakiem oraz manualną skrzynią biegów i sprawdzić, jak ten samochód wypada na przełomie 2024 i 2025 roku. Zacznijmy od szybkiego wypunktowania największych zmian po liftingowej konstrukcji. Z tyłu największa różnica względem przedlifta to zmiana koncepcji na logo producenta. Wcześniej był to osobny element wpasowany w szybę, a teraz logo jest zatopione pod szybą, co wygląda nieco lepiej. Poza poprawą estetyki, pozytywnie wpłynie to też na widoczność podczas gorszej pogody, bo umożliwiło to wydłużenie tylnej wycieraczki. Niestety jednak nie zmieniono umiejscowienia kierunkowskazów, które podobnie jak w przedlifcie, tak i teraz pozostały schowane w zderzaku razem ze światłami do jazdy wstecz, no i do tego są dość małe, przez co nie są najbardziej widoczne. Poza tym trochę mnie smuci, że kierunkowskazy z tyłu pozostały jako normalne żaróweczki, a nikt nie pomyślał o tym, żeby je zmienić na LEDy. Z przodu różnice są tylko odrobinę większe, bo diody do jazdy dziennej, które wcześniej składały się z 5 segmentów, teraz składają się z 4 segmentów. Inaczej wyglądają też kierunkowskazy, które wcześniej były tylko pod ostatnimi, skrajnymi paskami LEDowymi, a teraz składają się na nie oba górne segmenty świetlne. Swoją drogą cieszę się, że inaczej niż w większym Santa Fe, tutaj dla odmiany Platinum oraz N-Line możemy otrzymać światła matrycowe. Trochę tylko nie rozumiem, dlaczego w tańszym modelu je znajdziemy, a w flagowym Santa Fe ich nie ma, ale nieważne, cieszę się, że w Tucsonie możemy je dostać. Z boku zmian próżno szukać, choć i tutaj rzucić się mogą w oczy nowe wzory felg i 5 nowych lakierów nadwozia. Wymiary względem poprzednika praktycznie się nie zmieniły i Tucson nadal pozostał typowo kompaktowym SUV-em. Za to bardzo zmieniło się wnętrze tego samochodu, które można powiedzieć, że skonało. I wcale mi nie chodzi o to, że ono umarło w przedbiegach, że jest skazane na porażkę, że jest stracone, ale że bardzo upodobniło się do kokpitu, który jakiś czas temu widzieliśmy w testowanym Hyundaiu Kona. Taka gra słów, rozumiecie? Kona, więc ono skonało. Ciekawostka jednak jest taka, że wnętrze tego auta może wyglądać zupełnie inaczej dla automata, a zupełnie inaczej dla manuala. W przypadku automatów pojawia się wystająca, mocno zabudowana konsola centralna, zakończona rzędem fizycznych przycisków, ale że w manualu utrudniałaby ona dostęp do skrzyni biegów, to tutaj jej nie zobaczymy. Porównując na żywo i jedno i drugie, nieco bardziej podoba mi się koncepcja z wystającą konsolą centralną, a więc tutaj punkt dla skrzyni automatycznych. Nie będę jednak ukrywał, że siedząc za kierownicą Tucsona mam niezmierną ochotę porównywać ten kokpit do kokpitu MG HS-a, którego testowałem zaledwie kilka dni temu i trzeba przyznać, że patrząc na Tucsona w porównaniu do HS-a, no to ten kokpit na wielu płaszczyznach zdaje się być nieco bardziej dopieszczony. I jest tak przez sporo detali na różnych płaszczyznach, jednak zacznijmy od tego, że nie ma tu irytujących w HS-ie szczegółów. Przykładowo nie muszę aż tak bardzo odrywać pleców od fotela, aby dosięgnąć do skrajnego miejsca stacji multimedialnej. Trochę ułatwia to też fakt, że inaczej niż w HS-ie tutaj zauważymy zakrzywioną taflę skrywającą oba ekrany, a więc multimedia, choć mają identyczną przekątną, są ukierunkowane w stronę kierowcy i niemal całe są w zasięgu jego palca. Cieszę się też, że w Hyundaiu mamy bezprzewodową i bezproblemową łączność z Apple CarPlay i Android Auto, a także znacznie większą ilość fizycznych przycisków, których brakowało mi nawet w przedliftingowym Tucsonie, patrząc choćby na przestrzenie do sterowania multimediami. Względem HS-a cieszy mnie też lepsza widoczność zza kierownicy, bo zewnętrzne lusterka są tu zamocowane dostrzegalnie niżej, przez co nie zasłaniają widoku na boki. Na duży plus zaliczymy też osobny panel do sterowania klimatyzacją z fizycznymi pokrętłami do obsługi temperatury. I to jest pod względem użytkowania wygodniejsze rozwiązanie niż panel z przedlifta, jednak tutaj drobny minus. W polifcie nie zauważymy już funkcji Diffuse, oferującej leciutki nadmuch z małych otworów na całej szerokości deski rozdzielczej, które mogliśmy docenić zwłaszcza jeżdżąc latem. Unikaliśmy wtedy mocnego, punktowego dmuchania na naszą twarz lub ciało, ale tego już niestety tutaj nie znajdziemy. Od wersji Smart klimatyzacja seryjnie jest dwustrefowa, a od wersji Exclusive jest już trójstrefowa. Multimedia i cyfrowe zegary opisywałem już wielokrotnie, choćby przy okazji niedawno testowanego Hyundai'a Santa Fe. Przypominając pokrótce, oba ekrany mają przekątną 12,3 cala.
Plusy multimediów to świetna reakcja na dotyk, czytelność ikonek oraz wyraźne opisy słowne. To miłe zaskoczenie, zwłaszcza w porównaniu z nowymi multimediami, jakie mamy w Skodach. Rozbudowanie stacji oraz może i niewielkie, ale jednak opcje personalizacji, a także sporo sensownie pogrupowanych i opisanych opcji. Na minus jednak wymienię fakt, że ilość tych opcji z początku bywa nieco przytłaczająca i temu zdecydowanie nie pomaga też fakt, że mamy tutaj bardzo wielopoziomowe menu. Niemniej, jeżeli wcześniej mieliście już styczność z Hyundai'ami albo pobawicie się tym nieco dłużej, no to da się do tego przyzwyczaić. W multimediach nie ma aż tylu animacji jak w przypadku aut koncernu Volkswagena, ale i bez nich oprawa graficzna jest nowoczesna i przyjemna dla oka. W multimediach mamy też oczywiście OTA, a więc możliwość zdalnych aktualizacji. Na minus tej stacji zaliczę też to, że ona czasami miewa chwilę zwłoki, to znaczy ona nie jest taka hiperpłynna w działaniu, ale czasami musimy poczekać, aż jakiś pulpit się odpali. Klikamy coś, chwila zwłoki, klikamy coś, chwila zwłoki. To jak widzicie nie dzieje się zawsze, ale dość regularnie. Natomiast to, co muszę pochwalić w tej stacji multimedialnej, to możliwość wyciszenia najbardziej irytującego pikacza, a więc asystenta znaków drogowych. Ok, tutaj te wykrywanie znaków drogowych jest skuteczne, nie to co w MGHS-ie. Tutaj faktycznie auto widzi te ograniczenia raczej dobrze. Ale co jest najbardziej fajne, że przytrzymując przycisk wyciszania, możemy tego asystenta wyciszyć. Trzymamy to przez 3 sekundy, mamy komunikat, wybrano funkcję informacji o ograniczeniu prędkości i w tym momencie, owszem, dalej będziemy mieli informację, jakie jest ograniczenie, ale tylko i wyłącznie jako informacja, a nie jako pikanie czy inne tam funkcje alarmowania. Więc to jest naprawdę bardzo duży plus i to naprawdę należy w Hyundaiu docenić. Tym bardziej, że te pikacze w Hyundaiu są dosyć upierdliwe i nieprzyjemnie brzmiące, więc jeżeli przekroczymy prędkość choćby o 2 km na godzinę, to mamy takie powolne, 3-krotne piknięcie. Jeżeli to się nałoży z jakimś innym pikaczem, to naprawdę można zwariować. Od testowanej przez nas wersji Platinum seryjnie otrzymujemy też nagłośnienie Krela, które trzeba przyznać, że brzmi całkiem dobrze. Dźwięk jest czysty oraz posiada większą głębię niż w wielu opcjonalnych systemach konkurencji, np. Cantonie, którego możemy znaleźć w Skodach. Od wersji Platinum seryjnie otrzymujemy też system kamer 360 stopni, które posiadają naprawdę dobrą jakość, do nich większych uwag zgłaszać nie mogę. Przechodząc do cyfrowych zegarów, w ich przypadku największe minusy to brak możliwości wyświetlania pełnej mapy nawigacji oraz niezbyt rozbudowane możliwości personalizacji. I teraz tak, jeżeli porównamy te zegary do MGHS-a, to i tak ich możliwości personalizacji są znaczące. Niemniej trzeba przyznać, że można tutaj było zrobić jeszcze krok więcej, bo tutaj możliwości personalizacji ograniczają się do szczegółów, a nie możemy znacząco wpłynąć na te cyferblaty. Nie możemy na przykład wyświetlić widoku, w którym w centrum mielibyśmy pięknie wyeksponowany obrotomierz, albo nie możemy wyświetlić widoku, w którym zegary mielibyśmy jakoś skryte, a w centrum mielibyśmy choćby mapę nawigacji, której tutaj niestety nie dostaniemy. Patrząc na innych europejskich konkurentów, choćby patrząc na grupę Volkswagena, widać, że możliwości personalizacji cyfrowych zegarów tam są jeszcze nieco bardziej dopieszczone. Tutaj zmieniamy głównie kolory oraz fonty na cyferblatach, ewentualnie możemy wyświetlić uproszczony widok zegarów i w zasadzie to tyle. Za to na ogromny plus zaliczę ich czytelność, bo inaczej niż MG, Hyundai nie marnuje sporej przekątnej ekranu, tylko bardzo dobrze ją wykorzystuje. Na kolejny plus zaliczę blind spota, a więc wyświetlanie na cyfrowych zegarach obrazu z martwej strefy, co dzieje się, kiedy wrzucimy kierunkowskaz. Poza tym plus, że na zegarach wyświetlają się podpowiedzi, co dokładnie zmieniamy manetkami za kierownicą i na jaki dokładnie poziom, co jest bardzo wygodnym dodatkiem podczas jazdy nocą. W testowanej przez nas wersji Platinum warto wymienić kilka gadżetów, które otrzymujemy seryjnie, na przykład skórzane wykończenie foteli, wentylację w fotelach z przodu, a także podgrzewanie zewnętrznych miejsc z tyłu. No i okej, bardzo możliwe, że to jest sztuczna skóra, czy tam skóra ekologiczna, czy tam skóra z gumowej krowy, jak zwał, tak zwał. No ale mamy wentylowanie foteli. To jest naprawdę zbawienny dodatek, który każdą jako skórę jest w stanie skutecznie wyratować. Natomiast w samych fotelach może brakować 2 elementów. Pierwsze to jest możliwość wydłużenia siedziska, bo co prawda możemy wpłynąć na kąt jego nachylenia, no ale na długość siedziska już nie wpłyniemy, a wydaje mi się, że wyżsi kierowcy mogliby chcieć jej nieco wydłużyć. A druga rzecz, której może brakować, to regulacja odcinka lędźwiowego, to znaczy plus, że ona jest elektryczna, ale minus, że jest tylko jednopłaszczyznowa, czyli możemy sobie to wypchać albo w przód, albo w tył i tyle. No i niestety, ale tak jak w poprzedniej generacji widzieliśmy regulację zagłówków w 2 płaszczyznach, tak w przedlifcie obecnej generacji już jej nie widzieliśmy, no i tutaj niestety również jej nie widzimy. Z drugiej strony zagłówki są bardzo dobrze umiejscowione, więc tego czepiać się nie będę. Jedyne, czego tak naprawdę może nam brakować do pełni szczęścia, to opcji masażu w tych fotelach, ale tego nie dostaniemy w żadnej opcji. Zresztą trudno się dziwić, skoro nawet w Santa Fe nie mieliśmy możliwości na masaże w fotelach, no to zdziwiłbym się, gdyby w Tucsonie one były. Chociaż z drugiej strony matrycowość trochę tej teorii przeczy, ale
Materiały wykończeniowe w tym wnętrzu również zostały poprawione, to również jest element, który został nieco dopieszczony. Mówiąc konkretniej, patrzymy dzisiaj na wnętrze odmiany Platinum i spójrzcie sami. Na samej górze drzwi mamy materiał, który albo udaje i to bardzo dobrze, albo faktycznie jest jakąś skórą ekologiczną i to na całkiem szerokim polu powierzchni. Kawałek niżej mamy tkaninkę, która jest całkiem przyjemna w dotyku, bardzo ładnie wyglądająca. Tutaj mamy plastik, co prawda, ale uginający się pod palcem. Podłokietnik, zobaczcie jaki mięciutki, no poduszeczka. To jest naprawdę bardzo miłe zaskoczenie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem aż tak miękki podłokietnik. Trochę nie rozumiem, co na drzwiach robi piano black, jeszcze w takim miejscu, gdzie często nasza dłoń będzie lądowała, żeby na przykład otwierać lub zamykać szyby. Trochę niefortunne, to mi się akurat nie podoba. No ale zobaczcie, poniżej dalej mamy ekoskórkę z jakimś ładnym przeszyciem, to naprawdę fajnie się prezentuje i co ciekawe pod palcem się ugina, to nie jest twarde. I dopiero tutaj mamy jakiś twardy plastik. I to jest jedyne, co by mogło być lepsze. No ale nie oszukujmy się, rzadko w którym aucie na dole drzwi zobaczymy coś lepszego niż tutaj. U góry mamy co prawda plastik, ale o całkiem niezłej fakturze. To brzydko ani tanio nie wygląda. Zresztą spójrzcie na jego fakturę w porównaniu do ekoskórki. No można się w pierwszym podczuciu pomylić i pomyśleć, że to też jest skóra ekologiczna. Potem mamy ekoskórkę. Tutaj znowu mamy ten materiał, który widzieliśmy też na drzwiach. Bardzo ładnie wyglądający zresztą. On mi się naprawdę podoba. Jedyne, czego brakuje do pełni szczęścia, to tutaj w okolicach, gdzie ląduje nasza noga, moglibyśmy tutaj zobaczyć coś bardziej miękkiego albo chociaż taką poduszeczkę skórzaną. Tutaj mamy niestety twardy plastik i boję się, że wyższym osobom może to przeszkadzać. Podobnie zresztą jak panel klimatyzacji. Zobaczcie, moje kolano, kierowca w wzroście 1,76 m, 1,5 palca odległości od tego panelu. Jak macie wyższy wzrost, to radziłbym na to zwrócić uwagę. No i piano black też nie ma aż tak dużo, jak zazwyczaj widzimy. No tutaj mamy jakiś fragment z piano black, tutaj też dookoła skrzyni biegów widzimy trochę tego piano black. No ale poza tym nie widzimy, żeby cała konsola była zalana w lakierowanej czerni. No a wydaje mi się, że nie jedna inna marka na taki pomysł mogłaby wpaść. Podłokietnik centralnie jest regulowany tylko w płaszczyźnie przód-tył. Niestety nie jest to jakiś gigantyczny zakres regulacji. Ja bym chciał, powiem szczerze, jeszcze trochę ten podłokietnik wysunąć do przodu. Dla mnie on jest niestety troszkę za bardzo odchylony do tyłu, więc jeżeli jesteście niższymi osobami, to powinniście na to zwrócić uwagę. No i brakuje też regulacji w płaszczyźnie góra-dół. Za to, co należy pochwalić, to pracę lewarka zmiany biegów. To jest jakieś mistrzostwo świata. Hyundai to jest chyba ostatnia marka, którą bym podejrzewał o przyjemnie pracujący mechanizm zmian biegów. No zobaczcie, no tutaj to jest jakaś poezja naprawdę. Biegi się niemal wklikują. Jedyne co jest trochę problematyczne, no to wsteczny, jak to w markach koreańskich i japońskich często bywa. Czasami on tam lubi sobie zaharczeć, ale poza tym, no to naprawdę wszystkie biegi w przód, aż chce się te biegi wrzucać. Idealny opór, taka mechaniczna praca, trochę w stylu Forda, no naprawdę chapeau bas Hyundai'u. No i schoweczki, zacznijmy od drzwi, akurat tutaj kieszenie są według mnie bardzo wąskie, tutaj one mogłyby być nieco szersze, tam może zmieścimy półlitrową butelkę wody, raczej nic więcej. Potem mamy schoweczek w konsoli centralnej z ładowarką indukcyjną i ona działa zgodnie ze sztuką, jak widzimy. Mamy też dwa gniazda USB typu C oraz gniazdo 12V w okolicy. Potem dwa cup holderki, jakiś malutki schoweczek na, nie wiem, portfel, klucze i schowek pod podłokietnikiem, który też nie jest zbyt wielki. Przed pasażerem zauważymy nie dość, że standardowy schowek, to jeszcze taką wielką półkę nad tym schoweczkiem, więc tutaj na pewno sporo dodatków będzie można położyć. No ale umówmy się szczerze, z łatwością znajdziecie konkurentów, którzy w schowkach zaoferują kilka litrów pojemności więcej. No i trochę mnie też smuci, że w podsufitce nie zauważymy żadnego schoweczka na okulary. Natomiast plus, że oświetlenie jest realizowane przez diody LED. I to nawet tutaj, zobaczcie, obok naszego lustereczka możemy sobie zapalić również podświetlenie, które jest LEDowe. Warto docenić też to, że w każdym Tucsonie otrzymujemy przednią szybę z powłoką akustyczną, a od wersji Exclusive mamy też laminowane boczne szyby przednie. Z tyłu przy okazji liftingu zmieniło się chyba tylko tyle, że gniazda USB z typu A stały się gniazdami typu C i z dostrzegalnych różnic to by było na tyle. Jeśli więc chodzi o obszerność kabiny z tyłu oraz o bagażnik, to tutaj większych różnic próżno szukać. W aucie pozostały dokładnie te same wady i te same zalety co w przedlifcie, zatem zainteresowanych większymi szczegółami odsyłam do swojego testu przedlifta. Tutaj wspomnę tylko tyle, że względem MGHS-a cieszą mnie dzielona tylna kanapa w proporcjach 40:20:40, możliwość położenia oparć z poziomu bagażnika oraz dużo, ale to dużo bardziej solidna podłoga kufra. Nie cieszy mnie za to obicie burt bagażnika twardym plastikiem, który z czasem pewnie będzie się rysować od upychanych tutaj bagaży. I to tyle jeśli chodzi o bagażnik, przejdźmy więc do silników. W markach chińskich zawsze się zachwycam, że pod maską czekają mnie teleskopy, ale że to nie jest marka chińska, to czeka mnie bardzo ciężka maska. Ja nie wiem dlaczego, ale w Tucsonie ta maska jest tak ciężka, to już się w obecnych czasach rzadko spotyka, to jest naprawdę ciężki kloc. Jeśli chodzi o gamę silnikową, to motory z jednej strony są bardzo podobne jak przy drifcie, ale z drugiej strony są odrobinkę słabsze.
Wszystkiemu winne są nowe limity Unii Europejskiej co do emisji cząstek stałych oraz tlenków azotu. Silniki Hyundai'a musiały zostać do tego dostosowane i teraz są z jednej strony nieco bardziej eko, ale z drugiej w każdym przypadku straciły kilka koni mechanicznych, zwłaszcza tych spalinowych. Gama silnikowa składa się z podobnych jednostek jak do tej pory, a więc doczepimy się w niej tego, że wciąż brakuje w niej jakiegokolwiek turbodiesla. Jeśli wybierzemy automatyczną skrzynię biegów, to z miejsca otrzymujemy też miękką hybrydę, ale jeżeli wybierzemy manuala, no to o miękkiej hybrydzie musimy zapomnieć. No i tak też jest w naszym przypadku, bo dzisiaj testujemy manuala. Bazowa odmiana w gamie to turbobenzynowa jednostka 1.6 TGDI o mocy 160 koni i właśnie taką jednostkę widzimy też w testowanym samochodzie. Wcześniej w bazowym silniku mieliśmy wybór pomiędzy mocą 150 a 180 koni, a teraz pozostał już tylko osłabiony wariant mocniejszy, który teraz generuje 160 koni mechanicznych. Silnik oferuje maksymalnie 264 Nm momentu obrotowego, ma pozwalać na sprint do setki w 9,9 sekundy oraz osiąganie maksymalnie 194 km/h. Jakby komuś to nie wystarczało, to odmiana z automatem i miękką hybrydą według producenta pozwala na urwanie pół sekundy podczas sprintu do setki. Jakby i to miało komuś nie wystarczać, to trzeba się już kierować w stronę 215-konnej hybrydy, którą omawiałem podczas testu nowego Hyundai'a Santa Fe. W jej przypadku czas sprintu od 0 do setki skraca się w Tucsonie do 8,2 sekundy. Zainteresowanych hybrydowym zespołem napędowym odsyłam do swojego testu Santa Fe, który podlinkuję też w opisie, a teraz skupmy się na bazowym benzyniaku z manualem. Z jednej strony demon prędkości to nie jest, ale z drugiej strony nie ma co patrzeć na same dane, zobaczmy jak to jeździ w rzeczywistości. Jeśli ciekawią Cię wrażenia z jazdy, to wkrótce na kanale pojawi się druga część testu, w której skupimy się na prowadzeniu, spalaniu i dynamice, wyciszeniu kabiny, różnicach za kierownicą względem poprzednika oraz oczywiście na cenniku. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.